W dzisiejszym odcinku, krok po kroku w formie poradnika przerobimy ten okropnie i nudnie wyglądający kościół w Minecraft w kozacki, średniowieczny, pełen detali kościół, który mogliście zobaczyć na poprzednim odcinku, w którym przerabiałem całą wioskę na survivalu. Jako że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy. Teraz wyświetlają Wam się pełne wymiary potrzebne do zbudowania tego obiektu. Spokojnie, one będą wyświetlały się jeszcze nade mną przez cały odcinek. Natomiast teraz wyświetlają Wam się materiały potrzebne do zbudowania tego kościoła. Także na spokojnie możecie sobie później do tego wrócić, bo pierw zobaczcie jak to się buduje, a później będziecie to budowali razem ze mną. Tak będzie prościej i popełnicie dużo mniej błędów. Oczywiście jak zawsze, jeżeli macie wykupionego wspierającego za 15 zł lub więcej, to w zakładce społeczność czeka na Was dosłowny schematik, gdzie będziecie mogli zbudować sobie wszystko po prostu po kolei, jeden po drugim, także bez problemu to wszystko na Was czeka, jeżeli macie wykupionego wspierającego. Natomiast ja biorę się obecnie do budowania całego kościoła. Ok, na początku zacznijmy sobie od podstawy. Całą podstawę tak naprawdę możemy sobie wypełnić od razu blokami ceglanymi, w sensie cegłami stone'owymi. To nie zajmie długo, będzie gotowe i tu tak naprawdę ja nawet bym tu tego nie gradientował. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie na upartego. Ja osobiście tego bym nie robił, no bo to jest bez sensu, strata czasu i materiałów, szczególnie, że na podłogę też niespecjalnie kto zwraca uwagę w projektach, a podstawę będziemy mieli gotową. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o przód, no to teraz właśnie przechodzimy do przodu. Tutaj stawiamy sobie dwa bloki i tutaj po jednym. Tu po bokach nic nie robimy, natomiast tutaj po bokach wstawiamy sobie od razu coś takiego i tutaj z drugiej strony to samo, tył i tutaj te boki zostawiamy na potem, bo to będzie trochę bardziej złożone. Teraz tak naprawdę odtąd podnosimy na wysokość 6, licząc od tego, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj sobie tak naprawdę możemy od razu zrobić coś takiego i wszystko sobie ładnie podnieść w ten sposób. Ok, mamy coś takiego. Zostawiamy sobie oczywiście miejsce na wejście, tu możemy sobie dodać coś takiego, tu od razu dodajemy sobie schodek i mamy, to jest nasza wysokość 6. Teraz natomiast tutaj podnosimy sobie jeszcze troszeczkę wyżej, żebyśmy mieli po prostu taki powiedzmy domek zrobiony w ten sposób. Tutaj wycinamy sobie jedno okno, drugie okno, raz, dwa, dodajemy coś takiego. Natomiast tutaj na samym środku, tylko teraz żebym się nie pomylił, to chyba będzie raz, dwa od góry, tutaj i tutaj robimy coś takiego i będziemy mieć tutaj jeszcze jedno okno w taki oto sposób. Tutaj z kolei możemy sobie zrobić coś takiego, tutaj dodać sobie, no może na tej wysokości na przykład latarnię, żeby sobie to dodatkowo oświetlić, a tutaj dodajemy sobie coś takiego. No i ostatnia rzecz, jaka nam w zasadzie pozostała, to gradient tego, czyli dodanie jakichś tam wstawek ze stone'a, gdziekolwiek chcecie, gdzie Wam to tam pasuje, gdzie uważacie, że będzie to zastosowne, żeby ten budynek się trochę po prostu wyróżniał, żeby nie był taki, wiecie, monotonny, jednolity, to możecie sobie gdzieś tam właśnie pododawać coś takiego. Ja to robię totalnie na czuja, oczywiście w projekcie, w tym, który tam macie w schematiku, ja to sobie wszystko dokładnie przemyślałem i zrobiłem porządnie, natomiast tutaj ze względu na to, że to budujemy po prostu tako, no to robię to w ten, a nie inny sposób, żeby nie marnować Waszego czasu. Dwie ostatnie rzeczy, jakie musimy dodać, no to oczywiście szyby wstawiamy tutaj dwie, tutaj jedną, no i oczywiście drzwi, wejście od środka i tak naprawdę jeżeli chodzi o tą przednią ścianę, mamy już ją zrobioną i możemy przejść do którejkolwiek chcemy. Ja sobie przejdę do tej ściany po prawej stronie i będę ją budował. Zresztą ta ściana jest bardzo podobna do tamtej. Jeśli chodzi o tą ścianę, to tutaj podnosimy na wysokość 4, licząc od tego, czyli mamy raz, dwa, może nie wiem, raz, 2, 3, 4, ok. I tutaj możemy sobie zrobić dokładnie w ten sam sposób, tylko teraz żebym się nie pomylił, bo nie pamiętam, czy to były 3 okna, czy 4. 3 czy 4, co ja mówię? 2, nie ten. Ok, będzie coś takiego. Tutaj wstawiamy sobie oczywiście coś takiego. Tu będziemy mieli szyby. Tu natomiast podnosimy sobie na 2, na 2, na 2. Oczywiście to możemy sobie zgradientować od razu. I tutaj ustawić coś takiego. To mamy zrobione. Oczywiście całą tą ścianę również możemy sobie pogradientować, jeżeli mamy taką ochotę. Jeżeli nie, to zostawiamy ją jak jest. Tutaj natomiast ustawiamy sobie raz, 2, 3, bo tu to będzie szło do góry, tu będzie na wysokość tą samą co tutaj, czyli na wysokość 6, ok. Tu dodajemy sobie natomiast coś takiego do góry nogami, tu oczywiście dodajemy jeszcze coś takiego, no tu sobie przeciągnę, dobra, i zrobię od razu coś takiego,
a tu będzie już szła docelowo wieża, więc tu możemy zaznaczyć sobie, że tu będzie szła już wieża. OK, tu natomiast możemy jeszcze dodać, no właśnie, tylko tu jest troszeczkę o tyle, aha, to będzie tak o, w ten sposób, coś takiego, żebyśmy mieli w ten sposób i to też już mamy zrobione, więc może od razu przejdę tutaj, ze względu na to, że tu robimy 6, na 6 wysokości łącznie z podstawą, z tej strony również robimy na 6, że jeżeli tak naprawdę tu zrobicie, to tu powinno Wam zostać raz, 2, 3, 4 i tu powinno być łączenie. I tutaj robimy sobie dokładną kopię w zasadzie tego samego, co mamy po tamtej stronie, czyli robimy sobie te schodki takie, OK, i dodajemy sobie tutaj w ten sam sposób, żeby to nam nie zniknęło. No i standard oczywiście, gradient tego koniecznie, jeżeli chcecie, jeżeli nie, no to nie musicie, wiadomo. Te materiały, które ja Wam podałem, tam idealnie odpowiadają gradientowi temu, który ja docelowo zrobiłem, ale no, jeżeli chcecie inaczej, to możecie inaczej. Oczywiście od tej strony robimy identycznie tak samo, czyli podnosimy sobie tutaj na wysokość 4, licząc od podstawy. Tutaj dostawiamy sobie raz, 2, dostawiamy sobie tam jakiś zgradientowany, powiedzmy w taki sposób, murek, dodatkowo coś takiego. Tutaj oczywiście dostawiamy w ten sposób, tutaj w ten sposób, tutaj w ten sposób. Tutaj zaznaczamy sobie wieżę w taki sposób, tylko nie wiem, czy ta wieża nie będzie szersza. Dobra, zaraz to ewentualnie sobie poprawię. Tu dodajemy oczywiście w ten sposób i mamy tak naprawdę tą stronę również zrobioną i tylko pytanie, czy tą wieżę dobrze zaznaczyłem teraz. Tak, wieża jest zaznaczona prawidłowo. Tutaj jeszcze po bokach możemy dodać w ten sposób i tutaj w ten sposób jeszcze, bo o tym zapomniałem, ale wieża jest zaznaczona w prawidłowy sposób, ponieważ dalej będziemy ją budowali w taki sposób, że tutaj damy coś takiego, tu będzie coś takiego, no i będziemy dalej sobie ją, wiadomo, ciągnąć do góry, ale do samej wieży przejdziemy potem. Teraz przejdźmy do tej części, która nam została tutaj do zrobienia. Na początek robimy tak, że sobie tutaj robimy po prostu też na wysokość 4, czyli mamy coś takiego, tu mam wysokość 4, bo to będzie na tej samej wysokości, jeżeli dobrze pamiętam, a pamiętam dobrze. Z drugiej strony oczywiście robimy to samo, czyli na wysokość 4, licząc od podstawy, żeby nikt nie miał wątpliwości. Tutaj, tutaj i tutaj, tutaj, tutaj. Tu natomiast robimy sobie nasz krzyżyk w ten sposób. Tu dajemy na 4, 5, 6, 7, 7 kratka jest tutaj. Dostawiamy sobie oczywiście nie to, Patryk, tylko to. OK, tu od razu możemy zrobić lekki gradient, jeżeli chcemy, jeżeli nie, no to wiadomo, nie? To już od Was zależy, jak tam sobie zrobicie. Tu natomiast na 2, może na odwrót bym to zrobił, czyli zrobił coś takiego. Robimy tak, żeby tu było takie wsparcie jeszcze elegancko. Mamy to, jeżeli się nie mylę. OK, i tak naprawdę zostało nam zrobić dach. I ten dach robimy tak, że tutaj stawiamy sobie coś takiego, tutaj stawiamy sobie coś takiego z tej i z tej strony. Wiadomo, tutaj jeżeli będziemy mieli te okna, właśnie, czekaj. Tak, w temacie tych okien tutaj jeszcze u dołu musimy sobie powstawiać w ten sposób, bo na tym będziemy opierali nasze okna, nie? OK, to już mamy zrobione. Dobra, i teraz tak, tu robimy tak, więc wiadomo, że tutaj też będziemy robili w ten sposób, ciach. Robimy takie łączenia sobie z normalnych desek, znaczy z desek, z półpłytek po prostu robimy sobie takie łączenia. OK, tutaj też robimy w ten sposób. No i teraz to, co nam pozostało, czyli tutaj robimy również z półpłytek, tylko już innych, bo robimy je z tych, tylko musimy to zrobić tak, żeby właśnie tutaj to się ładnie zazębiało. Ja Wam pokażę od wewnątrz, o co mi chodzi. Mamy to, no i tu wiadomo robimy tak, OK, ciach, OK, mamy coś takiego, nie? Że wiecie, tutaj jest ta dysproporcja w tym miejscu widoczna, ponieważ tutaj w tym miejscu będziemy mogli sobie powiesić latarnię dzięki temu, nie? W taki sposób. No i tak robimy tutaj z tymi wszystkimi elementami, czyli tutaj tak naprawdę robimy sobie ciach. Dobra, to mogę sobie rozwalić, tu postawić tak o. Tutaj znowu robimy sobie w ten sposób.
ciach, ciach, no i tu dostawiamy pyk. I znowu ciach, ciach, ciach. Tutaj będzie ciach, ciach. Ok, to mogę sobie zniszczyć. To mogę sobie zniszczyć, dostawić. No i tu też standardowo w taki sposób. Tylko teraz muszę sobie stąd wyjść. Ok, zniszczyć to, co mi tutaj zostało. I ten dach mam w zasadzie zrobiony chyba. Jeszcze zaraz sobie to z wami potwierdzę. Bo czegoś mam wrażenie, że tu mi brakuje. Może jeszcze gdzieś coś przeciągałem w jakiś sposób. Choć wątpię. Tu też bym nie przesadzał. Zrobił może 2 i byłoby git. Ok. Wszystko jest sikalafą. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj były biblioteczki. Tutaj robicie sobie taki jakiś tam ołtarzyk, nie? Jeżeli chcecie. No i tutaj robicie już sobie typowo siedzonka w taki sposób. Tutaj może troszeczkę dalej, wiadomo. I tutaj możecie, nie wiem, w tym miejscu, chociaż nie, w tym miejscu nie, bo to się będzie łączyło. W tym miejscu na przykład od razu na wejściu możecie zrobić coś takiego, nie? To już jakby ktoś pytał, no ale to tam szczegóły. Dobra, tutaj tak robimy w ten sposób jeszcze, bo tego mi na pewno tutaj brakuje. Czy tutaj będzie to? Wydaje mi się, że tak, choć zaraz sobie to potwierdzimy. Robimy coś takiego. Ok, wydaje mi się, że ten dach będzie już kompletny. Tak, ten dach już jest kompletny, tylko wiecie co, bez tego możemy to zrobić na spokojnie i będzie to super wyglądało. Tu natomiast możemy sobie jeszcze dodać jakieś tam, wiecie, oświetlenie, tutaj jakieś liście, żeby to dobrze wyglądało. Tu podświetlenie, ciach, ciach. Tutaj znowu jakieś poświetlenie. Ja to robię totalnie na czuja, nie sugerujcie się tym, naprawdę. Zróbcie tak po prostu, żeby to wam dobrze wyglądało, nie? Bo też bez sensu, żeby się tutaj pajacerkę odstawiali, a miałoby się to wam później nie spinać. Takie delikatne oświetlenie sobie robimy i mamy to tak naprawdę zrobione. Oczywiście, jeżeli chodzi o szyby, no to tutaj wstawiamy sobie wszędzie normalne szyby. Jeżeli chodzi o ten element, tu jeszcze nie pogradientowaliśmy. Pamiętajcie proszę, żeby to pogradientować, nie? Czyli w sensie zrobić, no ten gradient, ciężko to nazwać takim, wiecie, prawdziwym gradientem, bo ten prawdziwy gradient powinien tak ładnie, fajnie przechodzić, ale no wiadomo, ta budowla nie jest na tyle duża, żeby z tym gradientem się jakoś sensownie rozpędzić, więc musimy to zostawić tak w taki, a nie inny sposób. Uważam, że i tak wygląda to ciut lepiej niż jeżeli byście to zrobili z samych cegieł. To takie jest moje zdanie. Jeżeli chcecie to zrobić z samych cegieł, to śmiało róbcie z samych cegieł. Jeżeli chcecie to zrobić z drewna, róbcie to z drewna. Róbcie to jak chcecie, to jest wasza budowla. Naprawdę, mi to tito. Ja to tylko to pokazuję, że jest taki pomysł na budowlę. Tu widzę, że mi się połączyły schody, więc to też trzeba rozwalić. O, cyk, cyk. W ten sposób. Dobra. Ok, no i jeszcze jakieś kolorowe szkło możemy sobie wziąć, nie wiem, ja wezmę sobie niebieskie, wy możecie sobie wziąć tam jakiś swój ulubiony kolor i tutaj zrobić taki po prostu witraż w taki oto sposób i też będzie jak najbardziej git. No i teraz możemy przejść do tej wieży, no bo to już będzie ostatni element tego wszystkiego, nie? Ok, jeżeli chodzi o wieżę samą, to pozwolicie, że ja zacznę sobie z prawej strony, będzie mi łatwiej to policzyć, ponieważ jak mamy to liczymy odtąd 8, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tu jest koniec. Tu robimy również 8 w taki sposób, no wiadomo, skoro tutaj było 8, no to tu będzie pewnie 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zgadza się. Tu oczywiście dotąd podnosimy. Zostawiamy miejsca. Tu możemy zrobić... Czy ja mam gdzieś... Nie mam wziętego, to sobie wezmę stąd. Tu oczywiście możemy zrobić coś takiego. Ok. Tu będzie pewnie okno, więc to sobie robię w ten sposób. Ok. No i tu standardowo też podnoszę sobie na 8. Elegancko. Teraz tak o. Ciach. Raz, dwa. Ciach. Ciach. Raz, dwa. Git. Ciach. Raz, dwa. No i tu nam zostaje ciach. Ok. Z tej strony tak samo. Ciach. Raz, dwa. Będzie normalnie w tę stronę. Raz, dwa. No i tu standardowo ciach. Raz, dwa. I zostaje nam na 2, ponieważ tu wszędzie będą okna. To mi nie będzie potrzebne, więc mogę sobie to wziąć, chociaż nie, czekaj, tu nie będzie okna, bo tu będzie widoczna wieża dzwonnicza, więc to zostawiamy w taki sposób. No i oczywiście stałym elementem, drodzy widzowie moi,
ulubieni, jest gradient tego wszystkiego, znaczy gradient, no tak jak mówię, no nie wiem, czy to można nazwać gradientem, nie jestem aż takim specjalistą, pewnie ci, co tam budują takie naprawdę ogromne budowle, powiedzieli ten, jak nie wiem, jak Shovel czy ktoś z zagranicznego YouTube'a, to by się zaśmieli, jakby usłyszeli, że ja mówię na to gradient, patrząc jak oni gradientują, to jest po prostu kosmos, te ich budowle. Szczególnie, że Shovel to w ogóle swój własny, wymyślony świat fantasy buduje w Minecrafcie, który tam ze swojej powieści jakiejś czy coś, więc to już jest w ogóle inny level budowania, że tak powiem. No dobra, mamy coś takiego, możemy przejść do tego czubka. Tylko nie wiem, czy jeszcze w środku byśmy sobie tutaj nie podekorowali trochę, no bo tutaj fajnie by było, jakbyśmy troszeczkę to sobie zrobili tak w miarę sensownie, żeby to wyglądało. Przy czym myślę, że tutaj możemy sobie dodać coś takiego, tutaj coś takiego, a tutaj moglibyśmy nawet na upartego zrobić w ten sposób, jeżeli byśmy chcieli, choć tak naprawdę tutaj też możecie zrobić w ten sposób, tylko no mówię, nie wiem, czy to wygląda spoko, jeżeli waszym zdaniem to wygląda spoko, po prostu to zróbcie, naprawdę. Ja wiem, czemu tutaj tego nie zrobiłem, bo tu się łączyło mi z tymi, a skoro tu mi się łączyło z tymi, to chciałem, żeby tu było symetrycznie, więc dlatego to zostawiłem to. Dobra, już wszystko wiem. No to możecie ewentualnie zrobić coś takiego, nie? I tutaj na przykład w tych miejscach zrobić w ten sposób wtedy, czyli czekaj, tak. Teraz potrzebuję kamienne, to, badziewie, ciach i możecie to zrobić na przykład w taki sposób, jeżeli chcecie to sobie jeszcze bardziej to przekminić, no to możecie zrobić po prostu tak, albo też sobie wystopniować, jeżeli macie taką ochotę, nie? Ok, jest to git i teraz możemy przejść dalej, czyli do naszej dzwonnicy, etc. Dobra, mam nadzieję, że niczego nie pomylę. Tutaj dookoła robimy coś takiego na początek. No teraz Patryk, wykaż się, nie pomyl się, proszę cię. To robimy coś takiego. Czyli tu też zostawiamy sobie w ten sposób. Ok. Tu możemy dodać od razu oświetlenie. Raz, 2, 3, 4. Jeżeli chcemy. Jeżeli nie, to możemy zrobić tylko po dwóch stronach, wiadomo. Tutaj dostawiamy sobie ciach. Tutaj dostawiamy sobie w ten sposób wszędzie. Ok, mamy to zrobione. Tutaj dostawiamy ciach. Elegancko. Zanim jeszcze pójdziemy dalej, to tutaj sobie zróbmy tą naszą dzwonnicę. Czyli ja to robię w ten sposób. Wiadomo, nie świrujcie pawiana, bo jeżeli wy to budujecie na survivalu, no to prawdopodobnie dużo ciężej będzie wam to zrobić i widzieliście, jak ja budowałem na survivalu, że ja nie dodałem tutaj w pełni tej dzwonnicy, znaczy przygotowałem się pod tą dzwonnicę, ale nie dodałem tych wszystkich dzwonów, no bo siłą rzeczy na survivalu jest dużo ciężej je zdobyć, więc po prostu tak, nie? Ale ogólnie tutaj powinna być dzwonnica zrobiona w taki sposób, której u mnie na oryginalnym projekcie nie ma. Jeszcze. Tutaj możemy sobie zrobić coś takiego jako podstawę, no i teraz wiadomo, w zależności od której strony chcecie, ja to zrobię sobie od tej strony, mogę zrobić tak, teraz tutaj wszędzie dodaję sobie jeszcze po jednym, ciach, tutaj dodaję raz, 2, 3, 4, tu dodaję raz, 2, na koniec dodaję to i jeszcze to, no i zrobiłem, jest chyba git, jeszcze zobaczę tylko od wewnątrz, czy czegoś tu nie powinienem dodać? Oczywiście, że powinienem, bo powinienem tu dodać, moi drodzy widzowie. No może nie to, ale tu to oświetlenie. Ok, i w takim razie jak tu dodam oświetlenie, to tu powinienem dodać sobie po prostu coś takiego. Ok, jest git. Czy coś jeszcze? Tak się zastanawiam. No tu można gdzieś jakieś tam światełka jeszcze pozostawiać, jakby wam tu za ciemno było, czy coś. Albo na przykład tutaj jeszcze jedno, ale generalnie wydaje mi się, że mamy całość już zrobioną i udekorowaną, także przed wami efekt finalny tego projektu.